SR-71 Blackbird to amerykański samolot rozpoznawczy. Jest to jeden z najbardziej ikonicznych samolotów świata. Historia tego owianego tajemnicą samolotu zaczyna się w drugiej połowie lat 50. w biurze projektowym Lockheed Martin pod kierownictwem Clarence'a Kelly'ego L. Johnsona. W związku z rozwijającą się zimną wojną powstała konieczność lepszego rozpoznania sił radzieckich. ZSRR nie zgodził się na obustronne udostępnianie przestrzeni powietrznych, ale prezydent Eisenhower nie zamierzał się przejmować decyzją władz radzieckich. Johnson na zlecenie CIA miał zaprojektować samolot zdolny do przelecenia nad terytorium Związku Radzieckiego poza zasięgiem myśliwców przechwytujących i rakiet przeciwlotniczych. W latach 50. wysokodystansowe loty rozpoznawcze były jedyną metodą na pozyskanie informacji o potencjale nuklearnym ZSRR, ponieważ nie dysponował on żadną bronią mogącą zidentyfikować, a tym bardziej zestrzelić taki samolot. W tamtym czasie ZSRR bardziej stawiał na rozwój rakiet niż samolotów i nie bez powodu słynne chwile Jurija Gagarina miały miejsce już roku pańskiego 1961. Pierwszą konstrukcją zespołu Lockheeda był słynny U-2. Nazwa nie zdradzała żadnego tajnego projektu, ponieważ litera U oznaczała maszynę użytkową. Ze względu na kruchość konstrukcji, U-2 nie były traktowane jako maszyna przyszłościowa, zwłaszcza kiedy Rosjanie nauczyli się je zestrzeliwać. Wtedy nadszedł czas, aby zastąpić je szybszym samolotem. Inżynierowie z zespołu Kelly'ego Johnsona zamierzali pokonać kolejną barierę technologiczną, prędkość 3 Machów. Pod koniec lat 60. myśliwce odrzutowe nie przekraczały natomiast prędkości 2 Machów. Finalnie przyjęto projekt A-12, a poprzednich 11 odrzucono ze względu na niewystarczającą efektywność. Nowy samolot posiadał 4 komory na sprzęt szpiegowski i rozpoznawczy, który był dobierany w zależności od celu misji. Główny sensor mieścił się z przodu kadłuba, najczęściej był to radar, ale czasem montowano kamerę z szerokokątnym obiektywem do lustrowania przestrzeni pod nim. Samolot posiadał konstrukcję w układzie Delta, spłaszczony kadłub zmniejszał echo radarowe Blackbirda i zapewniał odpowiednią siłę nośną. Wloty powietrza zamontowano pod kątem, a to z wysoko ulokowaną kabiną, powodowało naturalny lot wznoszący, co zmniejsza zużycie paliwa i tym samym zwiększa jego zasięg. Serce samolotu stanowiły dwa silniki strumieniowe Pratt & Whitney JT11D20B. Rozpędzały one samolot do prędkości 3,5 Macha i wznosiły go na wysokość 26 km. Jedno tankowanie umożliwiało mu pokonanie 5000 km, ale kiedy pilotom zapalała się lampka rezerwy, zwiększali pułap, aby oszczędzać paliwo. Samolot posiadał komputer pokładowy, który czuwał nad wychyleniem sterów i przejmował część zadań pilota. To rozwiązanie jest wykorzystywane po dziś dzień w takich samolotach jak F-16 czy chociażby F-22 Raptor. Bez nich swobodny lot poziomy byłby praktycznie niemożliwy. Niemal każdy element w tym samolocie zostałby zaprojektowany od zera, łącznie z farbą czy narzędziami. Praktycznie cała powłoka samolotu była zbudowana ze stopów tytanu. Było to spowodowane tym, że samolot podczas lotu rozgrzewał się do ponad 500 stopni, a tytan jest zdolny do długotrwałego wytrzymywania przy tak wysokich temperaturach. Lockheed już wcześniej prowadził badania nad tytanem, ale nie na taką skalę. Każdy przelot z prędkością powyżej Mach 3 hartował kadłub, zwiększając jego wytrzymałość. Selekcja kandydatów na pilotów trwała bardzo długo, piloci samolotów bojowych zazwyczaj odpadali. Było to spowodowane dużą skłonnością do brawury, która była wysoce niewskazana na pułapie 25 km z prędkością Mach 3. Blackbird po raz pierwszy został zaprezentowany publicznie w 1964 roku. Szef sztabu lotnictwa zaproponował wtedy nazwę SR, czyli strategiczne rozpoznanie. Oficjalnie ogłoszono w prasie, że nowy samolot ma być myśliwcem przechwytującym dalekiego zasięgu, ale przeczyły temu osiągi, które były szybsze niż pociski z działek. W latach 60. nie było rakiet, które można było wystrzelić przy prędkości Mach 3, zatem zakłady Lockheeda skonstruowały nowy radar pulsacyjno-doplerowski ASG-18 oraz rakietę AIM-47,
będące później podstawą do AN-54 Phoenix używanych na słynnych F-14. Blackbird powstał w niewielkiej liczbie egzemplarzy, wynoszącej jedynie 32 sztuki. Podstawową wersją był rozpoznawczy SR-71, natomiast wśród kilku wersji najbardziej wyróżniał się M21, będącym nośnikiem bezzałogowego aparatu D21. Z biegiem czasu i miniaturyzacji elektroniki Blackbird był na bieżąco unowocześniany, jednak utrzymywanie Blackbirdów było bardzo kosztowne i kłopotliwe, w związku z czym w 1990 Kongres podjął decyzję o cofnięciu budżetu. Nie był to jednak koniec eksploatacji tych samolotów, bo w połowie lat 90. Blackbirdy były wykorzystywane przez NASA do badań nad zachowaniem ciała człowieka na dużych wysokościach oraz przy projektowaniu nowych samolotów. A tak prezentuje się klockowy model samolotu SR-71 Blackbird i zaczniemy od czegoś, czego absolutnie nie da się pominąć, czyli od gigantyczności tego modelu. On ma, z tego co pamiętam, około 71 cm długości, także jest to naprawdę gigantyczna wartość. Ja jeszcze aż takich wielkich modelów w swojej kolekcji nie miałem, także no jest to naprawdę imponujące dla mnie. I w efekcie musiałem po prostu przenieść ten model do salonu. Na tym biurku, na którym nagrywam, absolutnie on się nie mieścił. No też inna kwestia, żeby ten czarny się dosyć zlewał z tamtym biurkiem, ale to jest nieważne. Tutaj nawet na tym stole mam dosyć spore problemy z zmieszczeniem po prostu tego modelu w kadrze. No i mówię, że to jest absolutnie niesamowite, jakie ten samolot wywiera wrażenie. Sam proces budowy paradoksalnie jest dosyć prosty, bo składa się on z dosyć wielu powtarzalnych procesów, no ale sam efekt końcowy jest naprawdę nieziemski. Więc co, może zaczniemy sobie od dodatków klasycznie, czyli mamy tutaj przede wszystkim podstawkę, która jest zdecydowanie inna niż te, które mieliśmy w przypadku myśliwców, czy to drugowojennych, czy to właśnie tych nowoczesnych. Ma ona taki kształt właśnie, w sumie ciężko powiedzieć jaki to jest kształt, ale bardzo fajnie ona wygląda, tak nowocześnie, z tymi jeszcze złotymi pasami, to wygląda tak naprawdę jak z marki premium. Bardzo mi się to podoba. W sumie szkoda, że nie ma tego w edycji podstawowej i też z drugiej strony, jak już o tym wspominam, no to średnio widzę sens właśnie w tej edycji podstawowej. Jest tutaj na tyle mało zmian, że można było to już po prostu puścić jako właśnie zestaw podstawowy. No i mamy tutaj, wydaje mi się, że to jest laserowo wypalana tabliczka z nazwą tego modelu, no i skalą 1:48, a mimo to ten model jest po prostu gigantyczny. Mamy też tutaj dwie figurki. Ten pierwszy to jest pilot NASA, znaczy pilot, ciężko mi tak powiedzieć, że to jest pilot. No, dobra, powiedzmy, że może być. A ten drugi to jest pilot, oczywiście US Air Force. Mają one dosyć ładne te kombinezony, fajne tutaj nawet nadruki na nóżkach, po bokach też nie zabrakło tych nadruków. Ok. No i one jeszcze dostawały tam włoski, które mogliśmy sobie zaczepić zamiast tych hełmów, które i tak się, proszę bardzo, otwierają. Ponadto edycja Executive tak zwana zawierała dodatkowe elementy w postaci oznaczeń tutaj z NASA, a także proszę bardzo tych oto numerów, które mogliśmy sobie wczepić tam nad tymi silnikami. No i coś, co ja postanowiłem sobie po prostu wymontować, no bo mi się nie podobało. Są to takie oto płomienie, które mogliśmy sobie oczywiście wczepić tam na tyle silników. No moim zdaniem one nie wyglądają zbytnio spektakularnie i sama maszyna, ten czarny Blackbird jest po prostu bardzo dostojnym modelem i te płomienie po prostu moim zdaniem szpecą właśnie ten model. Ale no to jest tylko moje zdanie. Więc możemy już sobie zacząć omawiać ten gigantyczny model.
On pewnie i tak z wieloma innymi nie może konkurować, chociażby z wieloma okrętami, ale na mnie on robi po prostu niesamowite wrażenie. Dobra, zaczynamy klasycznie od kokpitu, który znajduje się z przodu, bo jak żeby inaczej. Tutaj mamy dajnik ciśnienia. Już paru z Was mnie poprawiało, żebym nie mówił, jeśli nie jestem pewien, czy to jest rurka pitota, czy tam coś innego, więc mówię, że to jest po prostu dajnik ciśnienia. No i mamy tutaj też dwa specjalnie nowe elementy, które oddają kształt tego przodu kadłuba bardzo dobrze. No zobaczcie po prostu na to, nie? To jest niesamowite. Mamy kształt tej takiej jakby ryby i tam jeszcze te dwa silniki z przodu. Wow. Naprawdę to jest impressive według mnie. Ok. Mamy tutaj kokpit. Ten z przodu jest otwierany, tylko no, bardzo ciężko jest to zrobić właśnie z takiej pozycji. I tam, jak sobie zajrzymy, możemy zobaczyć siedzisko dla pilota oraz bardzo fajny nadruk tych wszystkich zegarów, które mieliśmy tam z przodu. Tam jeszcze z tyłu jest zasygnalizowane drugie siedzenie i tam też możemy sobie włożyć oczywiście figurkę, ale niestety już tutaj ten kokpit nie jest w żaden sposób otwierany, nawet nie mamy tutaj żadnego przeszklenia i to jest moim zdaniem no jedna z głównych wad tego modelu, bo no już skoro robili specjalny odlew do tego, no to można by było się o to pokusić. Nie widziałem żadnych przeciwwskazań, żeby to zrobić. No szkoda, że po prostu tego nie ma. Mamy kolejne tutaj nadruki techniczne. Od spodu zobaczcie, jak to się prezentuje. No tutaj już to przejście między tym specjalnym elementem a tymi kolejnymi warstwami moim zdaniem jest no takie średnie, ale też ciężko było to wykonać. Próbowałem szczerze tutaj cokolwiek zrobić, no ale niestety się nie udało, więc po prostu rozumiem taki krok. No i tak jakoś specjalnie on nie pogarsza odbioru tego modelu, tak? Mamy golenie podwozia. Ono jest nawet fajne, tylko szkoda, że nie mamy tutaj żadnych klapek, które by no, znacznie polepszyły odwzorowanie tego modelu, że tak powiem. Ok, tutaj mamy kolejne nadruki. Zdaje się, że to jest na jakieś wyposażenie, ale możecie mnie poprawić. Tutaj mamy kolejne nadruki, oznaczenia amerykańskie, nazwę US Air Force. Mamy nadrukowany tutaj numerek na tym silniku. Tutaj też są kolejne nadruki, tą jedynkę i szczerze patrzyłem sobie na różne zdjęcia Blackbirdów i faktycznie dokładnie taki egzemplarz istniał. Jest on dosyć dobrze odwzorowany. No i mówię, że jest to po prostu ok. Dalej tutaj mamy, zobaczcie, tak fajnie nadrukowane te czerwone paski z napisami No Step. To mi się bardzo podoba i szczerze chciałbym, żeby takie nadruki również pojawiły się w serii drugowojennej, bo tam też było naprawdę sporo takich nadruków i tutaj ci, którzy robią modele, sklejają modele plastikowe, na pewno to dobrze wiedzą, że tam jest po prostu sporo takich napisów, no i znacznie mogłoby to uatrakcyjnić właśnie te modele z II wojny światowej. Ok, dalej tutaj mamy te silniki. One są też naprawdę gigantyczne i jak zaraz Wam pokażę, to jest po prostu długości jednego zwykłego samolotu. To jest niesamowite. Te silniki, tutaj jeśli chodzi o proces budowy, no to one, zobaczcie, że ta, nie wiem jak to nazwać, krawędź natarcia, cokolwiek, nie wiem, napiszcie, no to ona jest niesymetryczna i część tutaj idzie bardziej płasko, część idzie bardziej tak spadowo. W sensie, no ja to tak robię, że ta część bardziej płaska jest zrobiona w tą stronę bardziej do samolotu, żeby oddawała tak jakby krzywiznę tych silników, która była w rzeczywistości. To jest po prostu łatwo sobie pominąć. Jeśli ktoś na przykład nie zna konstrukcji albo nie interesuje się po prostu tym i no, te silniki mogą mu i te silniki może po prostu zamontować krzywo. W sensie no nie ma z tym nic złego, ale tak po prostu mówię. Ok, tutaj mamy kolejne kształty tych skrzydeł, tego płata w zasadzie.
dosyć fajnie one zostały tutaj wmontowane. Tutaj też zobaczcie, ile tych malutkich zaokrągleń zostało wpasowanych. No naprawdę z tym roboty było dosyć sporo. Ok. Coś tutaj zawadzam o tą podstawkę teraz. Mamy estetyczniki pionowe. Bardzo ładny kształt. One są jeszcze tak specjalnie pod skosem, więc te oba elementy się po prostu różnią od siebie. To też jest fajne. Z tyłu mamy powierzchnie sterowe. Te zewnętrzne są troszeczkę mniej ruchome, no bo one mają taką konstrukcję trochę nie nadającą się do tego. Natomiast te wewnętrzne, zobaczcie, że one mają dosyć spory zakres ruchu. No i fajnie to wygląda. Tyły silników, one w normalnym zestawie były zakończone takim czerwonym elementem, takim okrągłym. Natomiast ja sobie tutaj postanowiłem dać te takie małe dysze od samolotów odrzutowych. No i moim zdaniem to po prostu lepiej pasuje do tego samolotu, tak? No i chyba ostatnią rzeczą, która nam tutaj została, to jest podwozie te tylne. Ono jest zdecydowanie lepiej wykonane niż to przednie, bo mamy tutaj też te takie klapki boczne, ale no natomiast również brakuje tutaj tych klapek, które by się znajdowały po środku. Niestety ich tutaj nie mamy, a też no nie byłoby to zbyt ciężkie do wykonania, przynajmniej tak mi się wydaje. No więc po prostu kolejny minus. No i zobaczcie też, że ten dół jest bardzo ładnie wyścielany tymi blaszkami sporczymi. No i fajnie to wygląda. Mi się to po prostu podoba. Te silniki naprawdę często wypadają niestety. No i ostatnią rzeczą, jaką mi chyba została w tej recenzji, to po prostu porównać tego Blackbirda z innymi samolotami. Mam tutaj klasycznie mojego ulubionego Gripena. Dobra, to zaraz. I mam jeszcze F-14, który jest nieco zdezelowany, no ale niestety część z tych elementów była mi potrzebna do innych konstrukcji. No i zobaczcie po prostu to, jak ten samolot jest gigantyczny względem i tak już niemałego F-14. To jest niesamowite. Samo F-14 jest wielkości mniej więcej tego tylnego płata, natomiast Gripen to chyba 3 razy by się zmieścił w tym Blackbirdzie. Jezus, to jest tak gigantyczny model. Tego na pewno nie widać tutaj na kamerze, ale to jest po prostu no, niesamowite. Przechodząc już do podsumowania, jest to naprawdę bardzo dobrze wykonany model z paroma mankamentami, które no, pewnie dałoby się wykonać lepiej, ale i tak jakoś specjalnie nie szpecą tego modelu. Więc myślę, że model jest absolutnie wart swojej ceny. Jak za 400 zł, no tego egzemplarza akurat 450, bo to jest wersja Executive, to może Wam po prostu poskutkować bardzo dobrym wieczorem przy oglądaniu jakiegoś, nie wiem, filmu naukowego, jakiegoś kanału popularno-naukowego, z jakiegoś zakresu kosmosu, cokolwiek. To może być naprawdę bardzo mile spędzony wieczór. No i co ja mogę Wam więcej powiedzieć? Po prostu to jest tak gigantyczny model. Ja cały czas, mimo tylu dni od zbudowania tego modelu, on i tak robi na mnie gigantyczne wrażenie. No więc co? Pora zakończyć tą recenzję. Mi się ten model naprawdę bardzo podoba. Cieszę się, że go nabyłem. No i dziękuję Wam za oglądanie do końca. Chętnie przytuliłbym jakieś subskrypcje, łapki w górę. A na dzisiaj to by było tyle. My widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.